I przystępujemy do ważenia. Na szczęście pomidory są charakterystyczne. Podpisywać ich nie trzeba. A poza tym nagranie jest zawsze, mogę odtworzyć, by upewnić się. Jeszcze tylko rzućmy okiem na aksamitkę. Zobaczcie, co ona robi. W pełni kwitnienia, a już nasionka wręcz gotowe. Podróbcia na krzesełku, Freci, to ten kotek, który gościnnie do nas przychodzi. A Frecia grzecznie przyjmuje koleżankę, ale czasem kłócą się o krzesło. Miał, dobrze mówisz, kłócą się. O. Dobra, teraz będzie ważenie. W miejscu, gdzie chyba będę w tym sezonie arbuziaki ważyła i rozkrajała. No a to kolejny kotek, przygarnięty na pół etatu. Kiciuś. Ten, który mówi mr zawsze. No to co, zaczynamy. Najpierw micha dla kociaka. Proszę, Kiciuś, dla ciebie pudełko z odmianami. Podróbcia też już jest. Dostała suche. Kotek nie może suchego. Pomidory ciekawią cię? Tak, i wesoło jest, można by powiedzieć. A zaczniemy, słuchajcie, od pomidorka największego, Jeruzalem. I ten. Wielkość jest porównywalna. Tak, kocurek zjadł. Teraz idzie w dal. Potem kolejna porcja z lekarstwem. Pomidorek waży 154 gramy. 15 deko. Co, Podróbciu? Przekroimy go od razu. Miseczka pusta. Ty dostałaś suche. To zobaczcie, od razu przekroimy. Do gara wrzucę i będę dusić. Dodam sól, cukier i do słoiczków. Albo w kawałkach i będę mroziła. Już uduszone, ale krótko uduszone. Ja na pomidorkach nie znam się, ale na przykład taki rdzeń nie podoba mi się w nich. A jak tam Państwo oceniacie wnętrze tego typu? Jeruzalem. Jeszcze smak. Zero słodyczy. Lekka kwasowość. Opakowanie piękne. Ten 147 gram. No dobrze, teraz się już nie wygłupiam. Były koty, była chwila zabawy dla mnie, bo obecność zwierzaków i tego, co się samemu tu wyhodowało, siało. A sadzonki, musicie wiedzieć, tak nędzne miałam, no zresztą zawsze takie mam, a one potem nabierają rozpędu. No to jest radość, teraz taki moment. No i wiadomo, już ten moment się nie powtórzy w tym sezonie, dlatego też takie nagranie, jak widzieliście, z kotami. I dlatego też arbuzy, gdy rozkrajam, to też, że tak powiem, w takiej otoczce, nienaturalnie, nie na żywioł, od razu wiecie, tam na przykład przy zerwaniu,
ale też nie rozkrajam od razu przy krzaku na stanowiskach arbuzowych, na tych poletkach, no bo za ogrodzeniem też są sąsiedzi. Nie chcę, żeby słyszeli, prawda? To takie chwile są prywatności. Teraz zobaczcie, to będzie ten ciesnoćny, czyli z tego świńskiego foliaczka. I to był ten największy. Oceniliśmy jako deko łagodniejszy smak. Takie winogrono, prawda? Taka kiść. I jeszcze jakiś egzotyczny owoc mi przypomina. Nie z koloru, ale z narośli. Tylko teraz nazwy nie pamiętam. A waży tyle. 192 gramy. Niecałe 20 deko. I tu mniej więcej napisali około 200 gram. Przekroję go, mimo że jest taki, no widzicie jaki, ale po prostu tak, taki przekrój. Zobaczymy. Nożyk jest ostry. Aha, troszkę się rozwala, ale patrzcie. Uciekają mi z ręki. Dobrze. Stop, mała poprawka, bo ja złapałam się za to piękne opakowanie, wielkie. No, jakoś tak się zagalopowałam, a z opakowania tego pochodzi ten pomidor. A wiecie, chyba mnie zmyliła wielkość pomidora z wielkością opakowania. A to jest z tego, to co przed chwilką rozkrajałam. Ciesnoćny. No. A już nie chce mi się montować, poprawiać. Bez sensu, prawda? Za to zważymy pomidorka największego. One są podobne. Z opakowania właśnie 102 gramy. 111 gram. Z opakowania tego zagadoćny strannik. Rejsy tomato. No, chyba ten będzie największy. 115 gram. No i tu szereg tych rozczłonkowanych. A teraz jedyny, którego zerwaliśmy. Barchatnej piżon. Kiciuś, co to za pomruki? Ale w dotyku czuć tępość. - 81 gram. Do 200 gram. Spodziewam się większego meszku na tym drugim krzaczku, który jest srebrzysty. Na drugim krzaczku innej odmiany. Dowiemy się wtedy, jak już w pełni dojrzeją, czy to jest ta odmiana, którą mi pisaliście Państwo. A teraz będzie zielony tygrys. Bardzo dobry, bardzo słodki. To znaczy bardzo słodki, rewelacyjny.
36 gram. Porównywalna wielkość, one są kształtne. No 38. A ten to w ogóle się nie chce ważyć. 34 gramy. I tu nawet nie będę go próbowała w tej chwili, bo wiem, to jest 3. rok z nim. I 1. sezon, i 2. sezon z nim. Słodziutkie były. I jeszcze do stycznia potrafią poleżeć, jak zerwiemy niedojrzałe. Zielony tygrys. Zielony tigr. Teraz tak, bez oryginalnego opakowania, odmiana Corazon. Mógł troszkę powisieć jeszcze na krzaczku. 247 gram. Ale już przetwarzać się będzie, to niech więcej tego materiału będzie. Piękny jest. I ciężki, to fakt. To co, przekroimy go. Corazon. Pełny. A mówię wam, Pinkwik ma takie puste komory, wręcz idealny jest do faszerowania. Tamten, którego porównywaliśmy. Teraz szybciutko spróbuję. Nie spodziewam się jakiegoś super słodkiego smaku, o ile taki jest zawarty w tej odmianie, bo jest niedojrzały. No, ale jedno, potencjał ma pomidorka z dawnych lat. Następne pomidorki poczekam, zerwę wtedy, gdy się wybarwią jak trzeba. Śliczne. Który teraz? A ten. Troszeczkę damy innej barwy niż ta czerwień, pomarańcz. Sybirski malachit. 106 gram. Jak z obrazka. No i tak jak wspomniałam, on jest kwaskowy, ale w tej chwili, jak go rozkroiłam, niesamowity zapach poczułam pomidorka. Kwaśny. Orzeźwiający, ale kwaśny. A taki piękny. Ale pachnie, czuć go pomidorem. Nasycony, to tak sprzeczne są. No niesamowicie. Smak z zapachem. I ja go będę nadal wysiewała, żeby nie było. Będę. Nasiona też pobiorę swoje. Tak, parę sztuk, paręnaście. Który teraz? Frecia, który? Frecia patrzy na kiciusia. No, obawia się go. No, tak jak mówiłam, mimo że chory, ale chęci chłopak ma na zabawy. A Frecia nie chce i bardzo dobrze.
Są pewne granice. Oto kolejny. Ten, na którego czekałam. Gargamel Yellow. Jak ja nie cierpię smerfów. Tak to było. Tylko to był jedyny Gargamel, którego tu nie mamy. Super są te odmiany, fantastyczne. Dobra. No i to jest w nieoryginalnym opakowaniu nasionka. Koleżanko, dzięki Ci serdeczne i zapraszam na kanał Tomatinka. Ona właśnie ma tyle odmian, że klękajcie narody. Jest wiele kanałów mających ogromną ilość i wiele osób, które nie prowadzą kanałów, a mają gigantyczną ilość nasion. No, dużo pracy mają ci ludzie, te osoby. 145 gram to jest duże wyzwanie, ale to jest ich też pasja. I jeszcze raz pasja. Na pierwszym miejscu, podkreślam. Tak jak u mnie arbuzy. No i co? Jak on smakuje? To zaraz rozkroję równocześnie z gargamelkiem właściwym. Gargamel Bush. Więc tak, ten zejdzie na bok. A poszukamy opakowanie. O, jest. Gargamel Bush. Idealny jak na zdjęciu. Pierwszy raz w życiu udało mi się mieć tę odmianę z nasion z oryginalnego opakowania. ...49 gram. Oj. A tu z ogonkiem 44 i uciekł. 45 gram. No i ten, zobaczcie. Tu ma fajny kształt. To jest prawdziwy gargamel. Jak na zdjęciu. Ten też ma. I ten również końcóweczkę, ale ten ma taką okrągłą. Zobaczcie, zupełnie inną. I w oczy się rzuciła mi od razu. Przeniesiemy się tu na tacę. Przyniosłam, bo już troszkę miejsca brakuje. O, proszę bardzo. Kiciuś, gdzie ty do Freci idziesz? Hej. Opłotkami. Nie wolno mi, Freci, ruszać. Nie wolno. Freciu, do domku idź. Amory niech ci z głowy wyjdą, kotek, bo się pogniewamy. Zobaczysz. Mrr! Nie wolno do kotek. Ani mruni. Wiesz? Ani podróbki. Ani Freci. Ej! O, ty łobuzie. Z łapami do mnie. Kitek. Frecik, do domku. Lepiej się schowaj, bo cię nie upilnuję. Na razie sobie radzisz świetnie sama. Frecia uciekła, jednak stwierdziła, że ucieka, a podróbcia na stoliczku. Ręcznik położony ma i czasem właśnie na stoliczku się kładzie. Ten ogon ma piękny. I się uśmiecha. Na Frecie patrzy. A czasem właśnie na tym krzesełku. Tak, tu była Frecia. Ale uciekła. Dobrze, już nie przedłużajmy.
Najpierw ten powszechnie znany. Ten, bo pękł. Kiciuś! Kiciuś! Zostaw frecie! Ej! Już! Kietek! Zostaw frecie! Stop! No i co? Tobie mówić? Nie wolno! Uciekła. To dobrze. A ty, podróbcia, co? Wyszłaś ratować, tak? Do domku. Już zawracaj. Zawracaj, kotko. Dobra. Gargamel-Bush. Gargamel Yellow. Dlaczego on ma yellow w nazwie? Tu jest pomarańczowy raczej. Do żółtego to mu daleko. Żółty mamy kolor tu. No ale już ktoś tak nazwał. Przed Państwem oba gargamelki. Komora. O, skurczybyk kwaskowy. Ten jakoś tam smakował i pachniał. Ten sybirski malachit. Ten jest gorszy. Ale wygląd ciekawy. Może powinien troszkę dojrzeć. Słodyczy zero. Ale trochę jakby pieprzny, czy jak to nazwać? Posmak ma taki dziwny. Tak, coś jakby pieprzny delikatnie. Dziwne to, ale nie jadłam jeszcze pomidorka o takim posmaku. Nie, żebym dużo odmian próbowała, ale. No i co, teraz którego? Ten. Oko mnie ciągnie. Nie będę tu w niepewności trzymać siebie dłużej. No i kogoś z Państwa. Proszę. Odmiana. Rebel. Stolik ten Prime. 536 gram. No, wygląd ma naprawdę. Lampę błyskową włączyłam teraz. Wydobywa barwy. Teraz trzeba go tylko rozkroić.
ho. Jaki rdzeń! Ale jaki mięsisty! Jaki zapach! I co jeszcze? Jakie nasycenie miąższu. Kolor. Kawał byka mięsistego, pięknie pachnącego. Rebel stolik, ten tak prime. Kiciuś, stop! Ty masz łapy chore. Gdzie ty się do kici wspinasz? Nie wolno. Ach, ty łobuzie jeden. Ty psujku jeden. Ty łobuzie. Gdzie tu za dziewczynami łazisz? Bo tam podróbcia jest na dachu. Dobra, słuchajcie, trzeba spróbować i kończyć ten film. Łagodny, niekwaskowy, mięsisty, nie za słodki, smaczny, bardzo taki aromatyczny, taki pomidorowy. I możliwe, że ma podobny nutę jakby pikantności czy pieprzności jak Gargamel Yellow. Tylko ten słodyczy zero. Teraz już tak proforma, mega groniasty, czerwony. Nie mam oryginalnego opakowania. Czy on w ogóle posiada takie? 12 gram. Albo 11 gram. Przekrój. I druga sztuka. No też taki rdzeń sporawy. Łagodny, słodki, ale mniej słodki od Cerise, jeśli ktoś zna tę odmianę koktajlówki. Teraz ten pomidor, który może długo być przechowywany po zbiorze. Czerwona sliwka Bendrika. 96 gram. Jest napisane 80-120 gram. Nie wiem, czemu mi się zakodowało, że to jest koktajlówka. Nie jest w pełni dojrzała, ale już pękła. Fuj, kwas. Gorsza od tego. Niesmaczna. Może musi dojrzeć. Czerwony krem Bendrika, inaczej. Teraz odmiana bez oryginalnego opakowania. Sybirski gigant. Ale większe pomidorki to my już mieliśmy ogólnie w poprzednich latach. 337 gram. gram. Dobra, szybciutko. O, jaki rdzeń. No nie.
jego już wysiewać nie będziemy. Za dużo tego białego. Jest jeszcze tyle odmian do poznania, że można sobie odpuścić to, co się nam nie podoba w danym momencie. Nie jest kwaskowy, mało słodki. Są smaczniejsze odmiany. A, jeszcze został ten gigant, ten największy ze zbioru dzisiejszego. Nieźle musiał być staśmiony kwiat. Myślę, że z 70 eko będzie miał. Przeliczyłam się. 550 gram tylko. No w tą stronę też. Bezrozmiernej. Zupełnie niepodobny. Wielki, mięsisty pomidoras. Wielki. No, jaka struktura ciekawa, co? Zobaczcie. On pewnie jeszcze powinien ciut dojrzeć. Taki różowy troszeczkę jest. To chyba z 3 kwiatów. Staśmiony. 1, 2 i 3. Ponad pół kilo. No tak, mieliśmy większe. Ale i tak oko cieszy. Słodki, łagodny. Zero kwasowości. No i jest co dusić. Słuchajcie, jest co dusić. Do gara włoży człowiek i proszę bardzo, kawał pomidora. Pozdrawiam, do widzenia i udanej uprawy. A ja się biorę za sparzanie skórek. No, do widzenia.